World War II was a war fought from 1939 to 1945 in Europe, and during much of the 1930s and 1940s in Asia. The war in Europe began in earnest on September 1st, 1939, with the invasion of Poland by Germany. It was the largest armed conflict in history, spanning the entire world and involving more countries than any other war. The war ravaged civilians more severely than any previous conflict. In total, World War II produced about 50 million deaths, more than any other war to date. I decided to talk with two witnesses of this most horrible period in mankind's history. I visited Denmark and Poland to hear their stories. The stories of my grandmothers. Taking a picture of me? Why? I'm not that pretty. Don't need to. In the beginning, we were told we shouldn't be afraid. We shouldn't be afraid because that was our friends. And some of the people thought it was right. Oh well, then they heard all what was happened. And said, oh no, that's not our friends. That's our enemy. Yeah. There's a portal for. Some girls, they got a lot of money going to bed with that young German. And he needed a wife, or a lady at least. So that happened. And after the war, you know what happened to that girl? She had all her hair cut off. Okay. Yeah. Hello. Those. How was it like to live in Denmark during World War II? Actually, Denmark was placed a very good place. Denmark was a little country, and they didn't think we could do any harm. My mother has painted it. Yeah. What were you doing in that time? I listened, I had big ears, so I could tell if I had heard something. I was very good. I heard some speaking about, and then I caught one of these I knew who had to do with the weapon and told him what I have heard. And then they knocked me on my shoulder. Clever girl, clever girl. Mm-hmm. How did Germans treat Danish people? The Germans liked to be friends with all of us, but we wouldn't be friends. We had talked and told and said things, so my mom and dad couldn't sleep home in their own house because they were afraid they should be bombed. Yeah. So we had some good friends who lived in another place. Then there we moved and slept with them because we couldn't stay home because we never know if they came a bump through the window. I could drive a motorcycle. I had a cousin, he had a motorcycle. Did Germans interrupt your daily life? Oh yeah, the German came and looked in your pockets. Never have anything in your pockets because you never know when you were stopped. Can I see what you do have in your pocket? And then I always had licorice because I loved licorice. I had always licorice in my pocket. And what happened if someone have something bad in the They were pocket? taken to the office. And they were spoken to with all what they have done and where they lived, what the family, and if they knew anything, and you know, and they was put in a fængsel, hvad hedder det, fængsel? Prison? Yeah, just to think. They say you better go in there and think
because you haven't told me the right thing. This is, I tell you what, every time my father has been in the town, we lived at the farm, you know, he came home with this to me. And you know what it says? To the nice girl. Oh. That was for me. Was it difficult to find some food during the Denmark had occupation? always been a land with lots of cows and swines. So, well, then they made it home in a stable, and we gave it to the poor people who didn't have it themselves. They came to us and got it free. So nobody was in hunger. What was the typical behaviour of German soldiers you met? Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler. Yeah. And you remember the last day the Germans were here? Yeah. Oh yeah. And we were all singing. And I remember I have just had my hair made. I had a friend, she was a hairdresser. She has made me these papillotter in my head. And suddenly was told on the big place in Randers, there was a big party because the German has said, no, we cannot fight more. And then I went there, I went with all my curlers in my hair, and I had a clothes put on, and I was very pretty. So that was the day the war was over. No, 100 lat ten dom ma więcej. Gdzie lubisz sobie przebywać? No tam. Mąż rozpoczął pracę w Czechach, rodzina nie dostaje świadczeń na dzieci. Pamiętam, że bomba spadła. Wielka bomba. Aż okna wyleciały u nas. Taki był wstrząs tego. Niewiele zabrakło, a bomba uderzyła w A nasz dom. bomba by uderzyła w nasz dom. No, to było straszne. Bomben auf feindliche Feldstellungen. No i potem pamiętam, że Niemcy przyszli. No i koniecznie, że tu będą trzymać, musieliśmy wszystko z pokoju wyrzucić, żeby tu chcieli sobie sztreje zrobić. Ale u tego gospodarza, co tam miał tych krów, to oni to wszystko zabili i gotowali, piekli, tylko szło. I jeno krowa leżała, łeb, tak wiesz, nogi, to wszystko i te flaki, a resztę oni te dobre wszystko wzięli, tą wołowinę. Głowa jak jałowiec. Jak szliśmy do tego bunkra, to tylko te leciały strzały, sam ogień koło nas. Tu między tym, no to cud, bo my we troje, we dwoje uciekaliśmy tam, Do tego bunkra. tak. I tu między nami to leciało. I drzewa I no ścinały. gwizdało, tylko gwizdało i ogień. To było straszne. Wtedy ja tak się trzęsłam, pamiętam. Ale po nich przyszli znów, jak ty pojechali, tak przyszli znów Ruski. Wszystko, co było nasze, to oni sobie brali. Buty, wszystko, co było im potrzebne, to sobie brali. I z jedzeniem wszystko. Też siedzieli tam w tym naszym domu, wygonili nas od razu. I ja z siostrą poleciałam i mówimy, co mama tak długo nie idzie. Co tak długo tam robi. I stracha dostaliśmy. Polecieliśmy po nią, a mama na ziemi leżała i ten jeden Rusek trzymał karabin i ją chciał strzelić. Tu trzymał jej tak. A ja się na nią rzuciłam i zaczęłam tak ryczeć
I na niej leżałam, nie dałam, mówię, nie dam mamie zabić. I on wtedy tak mu się głupio zrobiło i od tego kazał jej wstać i iść stąd, mami. No to już poszliśmy i się cieszyliśmy, a uryczany to wiem, że ryczałam na głos. To tak mi się wydaje, jakby to mi się śniło wszystko. Dlaczego oni chcieli ją zabić? Chciał ją zgwałcić, a Aha. mama się nie dała. Aha, Na szczęście my przyszliśmy w tym tam. momencie. Tak. I to były tam sekundy, że oni nie zabili. No, Co to za portrecik? no mój, Jak miałaś ile? 18? 18 lat. To było po wojnie i mama mówi do siostry, idź daj krowie siana. Na szopę tam miała wejść i siana spuścić dla krowy. Ona mówi, chodź ze mną. No i ja szłam z nią. I co? Patrzymy i siano się rusza, podnosi. Jezus, ja mówię, chodź, ja uciekam. I ona mówi, zaczekaj, zobaczymy, co to jest. A ten wyłazi, łeb wytknął. I to był też chyba Niemiec. Jakiś z tych odpadów, wiesz, co już nie dali rady. On był taki jakiś oberwany, jakieś te resztki takie. Miał te ubranie. My mówimy, mamo, tam jest jakiś chłop, a on już idzie tu na dół. Jezus, wszystko, włosy dęba stoją. Mama się go pyta, co on chce tutaj, nie? I co, a on nic? Tak, powiedział. I mama mówi, że on ma tu siadać i jeść, nie? Niech się naje dobrze i wtedy, żeby stąd szedł, bo my się boimy. My byśmy dostali jeszcze, że ukrywamy. Nie, niemieckiego żołnierza. Tak. No. No i to ja pamiętam już ostatnio. After interviews, I took my grandmas for a little field trip. We drove to visit the actual places from their stories. Eller er det den der dør der? 36, det er der. Og så faldt jeg om trappen. Se, hvordan det så ud. Og vi kan jo ikke, jeg kan overhovedet ikke. Vi har for 4 år siden. Så gammel, at jeg er ved at være svimmel. Kender du ikke op? Det kan du være rolig med. Stuer. Ja, det kan godt passe, det har været. Derud, så kommer man ud i gården. Så kommer man derud. Ja, Bagved. Ja. De har jo haver. ja. It's very nice here. Mange tak. Velkommen. Yes, I was born here, but it didn't look like that when I was born. It was a red house with 2 furniture. But now there was nice people living there, and they were happy to live there. That's okay. Tu mój dom rodzinny. Ten? Tak. Tylko on się spalił. To tamta bomba spadła. I szyby wyleciały w oknach tutaj. Aż. Dzień dobry. Proszę, proszę. Tata zaraz poszedł na wojnę i przyszedł za 6 lat. No to miałam prawie 7. Niemcy spali tu wczoraj, w tym pokoju. 4 albo 5 spało. Tu to było tak. Te kule leciały, no wszędzie one leciały. I między nami, no bzz,
normalnie, Waćka ci mówię, tak jakby w ciebie miały. No tutaj jak biegliśmy, uciekaliśmy do domu, to albo do bunkra, to tylko kule fruwały między nami. Ja się bardzo dziwię, że nas coś nie trafiło. No jeszcze nie było na wam Nie było pisane. czasu.